Tak, tak. Jest po 6. Pakuję się, bo wczoraj właściciel powiedział mi, że tak mniej więcej od 7 będą schodzić się tu ludzie z psami do tej sadzawki. No i w sumie dobrze by było, żeby mnie już tutaj nie było. Taka jest prawda. Tak się mogę odwdzięczyć temu gościowi za tą wczorajszą rozmowę i w ogóle pół godziny chyba mi zleciało, słuchajcie. Super sprawa, naprawdę. Dobra, do rzeczy. Grosse Scheiberg, dzisiejsza przełęcz. Chyba najgorsza ze wszystkich tak naprawdę. Mimo że nie przekracza 2000 metrów, to są tam odcinki po 11% z tego co widziałem, bo niestety wszedłem na Climb Findera, nie wiem po co, ale wszedłem, no to teraz mam i będę tam jechał. To jest taka dróżka, tam nie ma typowego ruchu samochodowego. Do pewnego momentu oczywiście. Także ja nie wiem w ogóle czy ja tam podjadę, no zobaczymy. Póki co się pakuję i cisnę. No. Pozdro z trasy. Jajka jakie są? Każdy widzi. To są wyjątkowo duże. No to ruszamy. Tak jak mówiłem, czeka nas wyrypa. Dosyć konkretna. Ale nie ma co się bać. Jeszcze tylko zajedziemy do sklepu. Kupimy sobie jakiś osładzacz poranny w postaci mleka kakaowego. Ostatnio mi nieźle wchodzi. No i jazda. Nie! Cóż to był za gość? Co to było za spotkanie? Słuchajcie, to jest niebywałe. On jedzie z Francji. On władał biegle 3 językami. Francuskim, niemieckim i angielskim. Coś pięknego. Trochę żeśmy pogadali, ale matko mnie tak zagadał ten gość. Super gość, naprawdę. Powiedział mi, że będę z całą pewnością pchał. I to nie mało. No zobaczymy, czy tak będzie. Pewnie miał rację, jak znam życie. Pogoda jest wyśmienita. Mają być burze dzisiaj, ale dopiero po południu. A jak burze, to wiecie, może mi się poszczęści, może będę miał farta. Kto wie. Póki co jedziemy na tą ścianę przed nami. Tą ściankę, przepraszam. Ta przełęcz ma bardzo taki nieregularny charakter. To znaczy, no nie ma... Są agrafki, ale no jest to dosyć wszystko takie chaotyczne. Zobaczymy. Sprawdziłem sobie zaopatrzenie sklepów po drugiej stronie przełęczy. Wiem, że są otwarte do 19, więc nie kupowałem niczego na śniadanie, żeby tego nie wozić, żeby się nie dociążać. Musimy sobie teraz zjechać dosłownie do tego jeziora, do którego i tak będziemy jechać, ale wybrałem drogę przez przełęcz, która jest o niebo trudniejsza. W nadziei, że doświadczę czegoś wiecie, pięknego po prostu, bo po to jeżdżę, zwłaszcza tutaj. Tylko to niestety wymaga wysiłku, a im więcej wysiłku, tym piękniejsza jest przygoda. Tu w tym terenie, aż do przełęczy podejrzewam, albo nawet i dłużej, można biwakować, tak to rozumiem, bo wjeżdżając na tą drogę boczną była informacja, że camping jest zabroniony przez całą dobę z wyjątkiem godzin od 22 do 7 rana. Pierwszy raz widziałem taki znak, powiem wam, w Szwajcarii. Ale jest dużo cienia. Woda też się znajdzie. Mam nadzieję, że znowu się nie zjaram. W sensie nóg. Tak jak wczoraj.
Pierwsze momenty tej odnogi no były dosyć ciężkie, ale teraz jest takie 7%, można się kulać, nie ma źle, oby jak najdłużej. Dokładnie tam byśmy teraz byli, gdybyśmy nie zjechali z tej głównej drogi. Ale czy to by było lepsze? No nie wiem. Szczerze wątpię. Właśnie minęła mnie chyba najnowsza edycja Kogi World Travelera na pasku, na Rollhoffie z elektryką. Proszę bardzo, można sobie podjeżdżać. Na tym szlaku mamy jakiś zabytek klasy UNESCO, tak zwane Welterbe. Pewnie to się tak nie czyta, ale wiecie, co ja tam wiem, że może będzie jakiś ładny obrazek, kto wie, na to liczę. Jak to pięknie, słuchajcie, ta wioska jest jak malowana po prostu. Mam nadzieję, że to widzicie. Coś pięknego. Spójrzcie, co tu się dzieje. Tu potrzebna jest naprawdę współpraca. Szkoda, żeście nie słyszeli tego klaksonu jakiegoś ma. O! Taki 3-tonowy. Matko, powiem wam, ja się wcale nie dziwię. Ale to, że on tu jeździ, to jest w ogóle jakiś... Hej, hej! To jest w ogóle jakiś żart, serio. Po wyjeździe z lasu naszym oczom ukazuje się taki widok niesłychany po prostu, prawdziwe objawienie. Wszyscy na elektrykach, tylko ja. No, mamy wypłaszczenie, więc być może jesteśmy w połowie tej drogi. A wiem, że w drugiej połowie będzie ten rekordowy odcinek pod kątem nachylenia. Zobaczymy. Cudna dolinka, też nie? Jak z obrazka. No i płasko jest. Jestem w szoku. Krowy zablokowały drogę, słuchajcie, tego jeszcze nie było. Cóż za wrażenia. No piękne jesteśmy, tak? Piękne. Chodź do mnie, misia słodka. Ty jesteś taka piękna, taka fajna. Ojej, ojej. Piękna. Taka piękna. Cudna, piękna krówka. Tamta też chyba chce być poczochrana. Taka piękna. O, matko, lizło mnie. Słuchajcie. Nie wierzę. O, matko. Dobra, jedziemy dalej. To takie szaleństwo.
Nie macie pojęcia, jaki krowy mają szorstki język, słuchajcie. Bo właśnie mi po łydce polizała. Polecam wjazd na tą przełęcz wszystkim osobom, które lubią kontakt z krowami, w szczególności tymi alpejskimi. O ile dobrze pamiętam, takie zdarzenie miałem na trasie 2 lata temu w Austrii, na trasie na lodowiec Rettenbach. Też miałem do czynienia z taką krówką i było to absolutnie fenomenalne doznanie. Nadchodzi taki moment, kiedy auta już nie mają wjazdu, a my możemy sobie dalej jechać. To tu chyba jest to 11%. Słuchajcie. Ale jest po prostu niebotycznie ciężkie podjeżdżanie z tym moim Majdanem. Chyba już po najgorszym. No. Ale powiem wam, nie pchałem, bo pchać jest jeszcze gorzej. To jeszcze więcej wysiłku. To po prostu trzeba jechać. Czuję, jak pot leje mi się plecami na dół. To jest niebywałe, dawno tak nie miałem. No, nogi trochę bolą, nie powiem. Troszeczkę. No to teraz spójrzcie, jaki potwór nam wyrósł. To jest coś, nie? Ma przecinek 2 km. Autobus jedzie, już go słyszę. A nad nami wisi chmura burzowa. Oby się nic nie wydarzyło gwałtownego. Chociaż zapowiadali burzę. Zobaczymy. Do końca kilometr. 700 metrów. Przed nami wzgórze, które trzeba będzie pokonać, a potem już będzie święto. Powiem wam, tak jak sobie pomyślę, to przez te wszystkie lata góry nauczyły mnie cierpliwości przede wszystkim. Bo ja żadnym wojownikiem nie jestem. Wojownikiem to ja jestem, jak jadę na Łysą Chórę z jedną sakwą. Wiecie, to mogę być. Tutaj tego nie ma. Nauczyły mnie też konsekwencji w działaniu i tego, żeby się nigdy, absolutnie nigdy nie poddawać. Po prostu malutkimi kroczkami dążyć do celu. I to są wartości niewątpliwie cenne, wykraczające w ogóle poza wymiar jako takiego kręcenia. Tak góry budują człowieka. Słuchajcie, nie wierzę, że to mówię, ale to już koniec wspinaczki. To jest niemożliwe, co tu się wydarzyło. Ta przełęcz jest, przyznam, bardzo urokliwa i ma też swój taki charakter, wiecie, bardzo
Tu jest bardzo dyskretnie, bardzo cicho, tu nie ma aut, nie ma motocykli. Ma swój urok niezaprzeczalny. Piękne miejsce. Takie czysto sportowe, bym powiedział. Sami pasjonaci. No i masochiści, nie? Jak ja. Słuchajcie, ale to jest jeszcze nic, bo tu, w tej budzie, stoję przy niej i słucham muzyki i słyszę normalnie drzem, że Rysiek śpiewa i się okazało, że tu jest normalnie Polak, że on tu pracuje na szczycie Przełęczy. To co, misiu, nie? Zjeżdżamy sobie, co? Oj, cóż to będzie za zjazd? Siema, 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 siema. O, jak nie wypadnę z drogi. Hej, 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 hej. Au. Ciasno tutaj bardzo, powiem wam. Mamy 10 km zjazdu do Grünewaldu. Do Grünewaldu. Oj, oj, oj. Tak, pewnie za kilka minut już będę miał dosyć z tych zakrętów, jak znam życie. I Jezus Maryjo, jak tu jest pięknie. Oj, oj, oj. Szkoda, że nie ma gdzie roweru oprzeć. Ajajaj. Chyba. No powiem wam, że jak tu taki deszczyk spadnie i te wszystkie krowie placki zaczną się tu taplać, no to można tu ładnie wywinąć. I ten wodospad, słuchajcie, na samej górze. Matko, jakie tu jest nachylenie, słuchajcie, nie macie pojęcia po prostu. Jak tu się przyspiesza. Przerażające to jest. Chryste, Panie. Nie umiem kamerki wyłączyć. Już słyszę 2 autobusy, które jadą w moją stronę. Żeby się to minąć. Jedziemy sobie do Grünewaldu, zrobimy zakupy, bo jutro niedziela przecież, nie? Trzeba o tym pamiętać. No i poszukałem jakieś miejscówki, myślę. Zobaczymy. Nie wiem, czy widzicie, ciężko mi to pokazać, ale tam, w tym miejscu jest jeszcze lodowiec, jakie tam są masy śniegu. To jest niebywałe po prostu. Oj, widzę, że jesteśmy w bardzo, bardzo turystycznym mieście. W związku z tym, no, może być tu troszeczkę drożej. Muszę się teraz konkretnie wysilić, bo nade mną wisi burza, już właściwie pada, słychać grzmoty, więc no, poczekam, zobaczę, jak tu się rozwinie. Ale powiem wam, że liczba Meksykanek w tym mieście jest... Zresztą tu są wszyscy, nie tylko Meksykanki, ale Meksykanki to naprawdę się wyjątkowo wyróżniają. O ilości Azjatów to... Ale już nawet się nie będę wypowiadał, bo to nie moje klimaty, nie moje miasto, za dużo ludzi, po prostu trzeba stąd uciekać. Ale słuchajcie, zaszalałem.
Kupiłem sobie majonez w tubce do jajek. O Boże, po prostu... No cóż. Bardzo się cieszę, powiem wam, naprawdę. Ale muszę wam powiedzieć, że Greenwald jest położony na tak pagórkowatym terenie, to jest niebywałe po prostu. No spójrzcie. Tak sobie jedziemy taką dróżką bez spiny, rozglądamy się, może coś nam się trafi ciekawego na nocleg. Dzisiaj to ja mogę wybrzydzać, wiecie. Ale jedzie się nią, powiem wam, fenomenalnie. Ilość górek na 100 metrów przewyższa moje oczekiwania, serio. Jest słychana trasa, fajna, bardzo. Cóż za piękny singielek, nie? Kurczę, kto by pomyślał. Piękna sprawa, ale powiem wam, po tej ostatniej przełęczy ze mnie tak zeszło. Nie mam realnego celu. Celebruję każdy obrót korbu. Wierzcie mi, czuję się taki spełniony teraz. Mogę odetchnąć. Na tą chwilę poruszamy się w kierunku miejscowości Interlaken. Myślę, że będzie cały czas z górki. No i szukamy czegoś sobie. Ale nie będziemy się trzymać głównej drogi. Polecimy sobie mniejszą, lokalną. Oby tu nie było 20%. Teraz pokażę. Spójrzcie na ten spad. O matko! Ale to idzie! Nie ma co, powiem wam. No powiem wam, że podjeżdżać ja bym tutaj nie chciał. O panie. Jedziemy, w dół dolinki jedziemy. Tak. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nawet nie chcę wiedzieć, co ci ludzie przechodzą. Bo tu są dzisiaj rozgrywane jakieś zawody trailerowe. Oj, na bank. To już trzecia burza, słuchajcie. A ja nadal zastanawiam się, gdzie nocować. Podejrzewam, że jak deszcz zelży, to wprowadzę się do tego domu, przy którym stoję, bo to jest jakiś chyba kurnik, czy nie wiem, tak mi się wydaje. Muszę tam trochę poogarniać w środku i będzie dobrze. I będę miał dach nad głową, tylko musi przestać padać, bo sekundę będę mokry. Życie. Powiem wam, że sytuacja w drugiej połowie dnia była tak dynamiczna, po prostu zrobiło się tak burzowo. Nawiedziły mnie tak ze 3 burze, dosyć konkretne. Część rzeczy mam mokrych niestety, ale je dosuszam, mam perspektywę całkiem niezłą. Znalazłem w ostatniej chwili, słuchajcie, jakąś chałupę. Jest sucho w środku, mam dach nad głową i myślę, że jakoś wytrzymam tu do jutra. Nie jest to nic wymarzonego, ale lepsze to niż nocowanie pod chmurką. Tym bardziej, że w nocy chyba też ma padać. Już tu już w ogóle wiecie, co by było rano.
No ale z wody nie jestem w stanie korzystać, bo jest po burzach. Wiecie jak wyglądają rzeki po burzach, nie? No, to aż strach podchodzić. Rozbiłem się w takiej chałupie. Wygląda na nieużywaną, była otwarta. No i powiem wam, że w sumie jestem zadowolony, tak? No, musiałem wszystko wypłukać, część zapasów mi w ogóle przepadła, rozmokło się, no ale sytuację mam opanowaną i myślę, że do jutra jakoś wytrzymam w tej miejscówce, a potem się zobaczę. Jeszcze tylko zjem coś na ciepło. Widzicie, w takiej sytuacji liofilizanty to jest złoto. Wierzcie mi, naprawdę, bo nie wiem, co bym bez nich teraz zrobił. No i mam nadzieję, że nocka będzie spokojna, że nic się nie wydarzy, nikt tu nie przylezie w ogóle, bo też nie mam pewności. Zobaczymy. No, ale trawa nie jest skoszona, jest to zaniedbane wszystko. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tym pozytywnym akcentem żegnam się. No i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Jutro już ma być ładna pogoda. Trzymajcie się.